Dzień dobry wieczór Państwu. Z tej sceny w ostatnich miesiącach usłyszeli Państwo wiele opowieści o różnego rodzaju badaniach. Zazwyczaj były to badania z jakiejś jednej konkretnej tematyki. Dzisiaj opowiem Państwu o wielu badaniach, o kilkunastu badaniach z bardzo wielu różnych tematyk. I pomimo tego, że wszystkie te badania są niesłychanie interesujące, to tak naprawdę nie one będą bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Bohaterem będzie pewna technika badawcza, pewna technika pomiarowa, która łączy te wszystkie badania. Technika, która swego czasu tak mnie urzekła, że po 15 latach pracy, po zrobieniu habilitacji porzuciłem swoją dawną tematykę badań po to, żeby zająć się właśnie czymś, co wydało mi się tak niesłychanie atrakcyjne. Wielkim wysiłkiem zarówno czasu, jak i nakładem środków udało się 10 lat temu stworzyć laboratorium mikro- i nanotomografii AGH, które szczęśliwie od 10 lat z kolegą Sebastianem Wrońskim, stąd jego nazwisko tutaj, prowadzimy. Proszę Państwa, gdyby ktoś zadał mi pytanie, jakie ludzkie cechy najbardziej przyczyniły się do rozwoju i postępu, to pewnie bym odpowiedział, że ciekawość i lenistwo. O lenistwie opowiem może przy innej okazji. Dzisiaj będzie o ciekawości. Na początku XVII wieku w Delft w Holandii urodził się niejaki Antoni van Leeuwenhoek. Był sklepikarzem, prowadził sklep z galanterią męską, a nocami szlifował szkiełka po to, by robić z nich szkła powiększające. Te szkła powiększające potrzebne mu były do oceny jakości materiałów, które dostawał do sklepu. Pod szkłem powiększającym widział wyraźniej sploty materiału i mógł ocenić, czy ten materiał rzeczywiście jest wysokiej jakości. Nocami szlifował coraz lepsze soczewki. Nie wiemy dokładnie, jak to się stało, ale w pewnym momencie Leeuwenhoek wynalazł urządzenie, które obecnie znamy jako mikroskop. Był pierwszym człowiekiem, który zobaczył mikroświat. Jego mikroskopy, jak na tamten czas, miały oszałamiające parametry. Powiększały obraz 270 razy. Leeuwenhoek jako pierwszy zaczął oglądać, to ciekawość go do tego właśnie pchnęła, zaczął oglądać nie tylko materiały, ale owady, zwierzęta, rośliny. Zaczął również badać wydzieliny ludzkiego ciała, kamienie szlachetne, nie tylko szlachetne zresztą. Wszystkie te swoje badania rysował, opisywał i wysyłał do końca życia do Królewskiego Towarzystwa Nauk w Londynie, którego zresztą został członkiem. Od tysięcy lat również ludzie z ciekawości kroili na przykład zwierzęta lub rośliny, żeby dowiedzieć się, jak są zbudowane. Czasami kroili również ludzi, na szczęście zazwyczaj po śmierci. W 1895 roku Wilhelm Röntgen prowadził badania nad czymś, co się ówcześnie nazywało promieniami katodowymi. Podczas tych badań zauważył przypadkiem, że stojąca obok płytka cyjanoplatynowa uzyskuje dziwną poświatę. Zainteresowało go to, zaciekawiło go to. I proszę Państwa, wiele osób pewnie by w ogóle na to nawet nie zwróciło uwagi, wiele osób nie poświęciłoby temu czasu, natomiast ciekawość spowodowała, że Röntgen nie wyszedł z laboratorium przez kilka dni. Żona mu przynosiła jedzenie, spał w tym laboratorium i próbował zrozumieć, co tak naprawdę zobaczył. I okazało się, że odkrył to, co teraz znamy pod nazwą promieni Röntgena albo promieni X. To jest pierwsze zdjęcie, które zrobił Röntgen, zdjęcie ręki swojej żony wraz z pierścionkiem. Okazało się, że odkrył promieniowanie, które przenika przez ludzkie ciało. Od tej pory już nie musieliśmy kroić człowieka, żeby zobaczyć, co ma w środku. Takie prześwietlenie rentgenowskie to jest troszkę tak, jak gdyby taki cień rzucany na ścianę. I jeżeli mamy cień rzucany na ścianę, to ten cień nie mówi nam wszystkiego o samym ciele. Bo jeżeli naszym cieniem jest okrąg, tak jak tutaj,
to nasz obiekt może być kulą, może być walcem, może być stożkiem, a może być tak jak w tym przypadku lampą. Jeżeli jednak oświetlimy nasz przedmiot z kilku stron, tak jak tutaj na przykład, to już możemy nabrać pewnego wyobrażenia o tym, jaki ten przedmiot jest. Im więcej cieni, z im większej liczby stron oświetlimy nasz przedmiot, tym lepiej będziemy mogli sobie wyobrazić, jaki jest jego kształt przestrzenny, jaki jest jego kształt trójwymiarowy. To zagadnienie matematycznie zostało rozwiązane już w 1917 roku przez niejakiego Joana Radona. Oczywiście zupełnie do innych celów on to zrobił, ale matematycznie pokazał, jak można odtworzyć z takich cieni rzucanych kształt trójwymiarowego obiektu. Im więcej ich, tym dokładniej odtworzymy taki obiekt. Popatrzmy teraz tutaj na cień rzucany przez żarówkę. Wyraźnie widzimy teraz, że jest to żarówka i tutaj mamy wiele cieni. Tu jest ponad 300 zdjęć, prawda, ponad 300 cieni, ale jak się przyjrzymy dokładniej, to zobaczymy, że widzimy szczegóły, które ta żarówka ma normalnie niewidoczne, bo są ukryte pod metalową nakrętką. Natomiast my w tej chwili widzimy to. Oznacza to, że ta żarówka nie została oświetlona promieniowaniem świetlnym, tym, które nas otacza, tylko promieniowaniem rentgenowskim. Ale zasada jest dokładnie ta sama. Też widzimy cień obiektu. Im więcej będziemy mieli takich cieni, tym łatwiej będziemy mogli odtworzyć trójwymiarową strukturę obiektu. Ta technika właśnie, te możliwości doprowadziły w końcu do powstania czegoś, co tu widzimy na obrazku, to jest tomograf medyczny. Tomograf medyczny, czyli takie wielkie koło z łóżkiem, na którym kładzie się pacjent, który wjeżdża do tomografu. Pacjent leży na tym łóżku, a dookoła niego właśnie w tym kole tam schowane jest lampa rentgenowska, która się obraca wokół niego i go prześwietla, robi mu zdjęcia rentgenowskie, dużą liczbę zdjęć rentgenowskich, dużą liczbę prześwietleń, a więc te detektory, które są dookoła w postaci takich małych kreseczek, one rejestrują jak gdyby cień jego ciała rzucany w promieniowaniu rentgenowskim. I teraz, stosując te metody opracowane przez Johna Radona ponad 100 lat temu, komputery są w stanie odtworzyć trójwymiarowy obraz głowy takiej osoby, a następnie ten obraz trójwymiarowy pokroić na plasterki, takie, jakie są potrzebne lekarzowi, żeby postawić diagnozę. Pierwszy tomograf powstał w 1968 roku i tu właśnie na tym zdjęciu widzimy, to jest zdjęcie muzealne, to jest oryginalny pierwszy tomograf, który właśnie wynalazł Godfrey Hansfield. A obok widzimy pierwsze zdjęcie, jakie wykonał. To jest zdjęcie preparatu anatomicznego mózgu. Niedługo później, 11 lat później, został nagrodzony Nagrodą Nobla za swój wynalazek. Trochę później dwóch naukowców, Elliot i Dover, w czasopiśmie Journal of Microscopy opublikowało pewną koncepcję. Pokazali, że zrobili pewien nowy instrument na bazie tej koncepcji z tomografii medycznej. Powiedzieli tak, zróbmy mniejszą lampę, mniejszy detektor, ustawmy to po prostu w pomieszczeniu i teraz pomiędzy tą lampę a detektor włóżmy jakiś przedmiot. Lampa teraz się nie porusza. Lampa to jest to żółte na tym obrazku po lewej stronie. Po prawej stronie mamy detektor. Detektor się może zbliżać lub oddalać tylko od lampy. Natomiast próbka stoi w miejscu, może się obracać. W ten sposób, obracając próbką, możemy zrobić wiele zdjęć tej próbki pod różnymi kątami. A więc znowu wiele cieni, jak gdyby, które możemy sfotografować. Natomiast zauważmy, że ten detektor może się zbliżać lub oddalać. Jak detektor będzie bliżej, to obraz na detektorze będzie mały. Jak detektor będzie daleko, to obraz będzie duży. A więc wracamy do koncepcji Leeuwenhoeka, czyli możemy powiększać coś. Mamy pewną formę rentgenowskiego mikroskopu. Możemy powiększać naszą próbkę, nasze obiekty. Pierwsze komercyjne mikrotomografy, bo tak nazwano to urządzenie, zaczęły być produkowane w połowie lat 90. XX wieku. I właśnie urządzenie, które zakupiliśmy do naszego laboratorium, to jest właśnie przykład tego typu tomografu. W naszym laboratorium mamy tomograf Nanotom S firmy General Electric. Tak, to jest zdjęcie naszego laboratorium. Tak, parę słów na jego temat. Po pierwsze, jesteśmy w stanie tym urządzeniem rejestrować obiekty 100 razy mniejsze niż ludzki włos, niż średnica ludzkiego włosa.
Po drugie, kosztuje to tyle, co Ferrari Straddle, czyli ponad 2,5 miliona złotych. A po trzecie, waży to 2 tony, tyle co nosorożec. W związku z tym nie mogliśmy go ustawić na żadnym piętrze w naszym budynku, bo stropy nie były przewidziane do takiego obciążenia, dlatego nasze laboratorium znajduje się w piwnicy. Co możemy uzyskać z takiego tomografu? No, przede wszystkim jak włożymy tam jakiś prosty przedmiot, tak jak tutaj po prostu końcówkę długopisu, możemy uzyskać radiogram. Radiogram, czyli zwykłe prześwietlenie rentgenowskie. Możemy otrzymać rekonstrukcję trójwymiarową tego obiektu, który włożyliśmy tam. Możemy wyseparować w tym obiekcie różne obiekty mniejsze, różne jego elementy, jak również możemy dokonać przekroju i zobaczyć, co znajduje się w środku. Przy okazji tomograf rozróżnia gęstość różnych obiektów i dzięki temu możemy zaznaczyć, z czego są zbudowane. I tu wyraźnie widać, że ta kuleczka na końcu długopisu jest zbudowana z wyraźnie twardszego materiału niż cała reszta. I teraz mamy przykład takiego pomiaru. To może widzowie zgadną, co to jest. Popatrzmy przez chwilę. Ci, którzy mają małe dzieci, zapewne rozpoznali, że jest to jajko niespodzianka. Jest to jajko niespodzianka, Kinder Surprise, które już nie jest niespodzianką, ponieważ zajrzeliśmy do środka, nie niszcząc tego jajka. I to jest właśnie jedna z najważniejszych zalet mikrotomografii, że możemy oglądać wnętrze obiektów, nie niszcząc ich. Tu inny przykład, to jest pęknięcie na powierzchni metalu, aluminium, i dzięki tomografii widzimy, w jaki sposób to pęknięcie wnika do środka tego metalu. Tu będzie 4 obrazki. Na dole mamy przykład gąbki, struktury takiej gąbczastej. To są rzeczy, które bardzo często mierzymy w tomografii, różnego rodzaju struktury gąbczaste. U góry natomiast po lewej stronie widzimy pewien kompozyt składający się z żywicy, z włókien węglowych, z włókien szklanych, z paru tam jeszcze innych dodatków. A po prawej stronie widzimy przekroje przez ten kompozyt, gdzie kolory odzwierciedlają po prostu różne materiały. I właśnie takie przekroje stanowią główny materiał do badań naukowych, jakie prowadzimy, bo pozwalają na bardzo dokładną analizę tego, co się dzieje we wnętrzu próbki. To zwykła mucha domowa, obrazek, jaki mogli Państwo wielokrotnie widzieć w książkach czy w prasie. W przeciwieństwie jednak do tego, co można zobaczyć z mikroskopu elektronowego, tutaj możemy taką muchę obejrzeć z dowolnej strony. Co więcej, możemy również ją przecinać dowolnymi płaszczyznami i sprawdzać, co ma wewnątrz. Teraz chciałbym powiedzieć ogólnie, bardziej szczegółowo o badaniach, które prowadzimy w naszym laboratorium. Generalnie te wszystkie badania możemy podzielić na 3 podstawowe grupy. Pierwsze to są badania, jakie prowadzimy w związku z naszymi własnymi badaniami prowadzonymi od lat. Drugie to są badania z różnymi grupami, z którymi współpracujemy w ramach współpracy naukowej. I trzeci obszar naszych badań to są po prostu badania i pomiary wykonywane dla przemysłu na zlecenia różnych firm, rozwiązując różne ich problemy technologiczne. Zacznijmy od tych badań, które robimy jak gdyby na własny rachunek. Kość możemy traktować jako organ. Tutaj widzimy kość udowa, to jest właśnie cały organ. Ale kość możemy badać na innych również poziomach. Tam u góry mamy 3 takie zdjęcia. To pierwsze to jest właściwie taki poziom makro tak zwany, czyli widzimy główkę kości udowej i widzimy, że ona ma w środku jakąś strukturę. Nazywamy tą strukturę tkanką gąbczastą, ale szczegółów tej struktury jeszcze nie widzimy. Jeżeli się zbliżymy, czyli powiększymy trochę bardziej ten obraz, to zobaczymy już skalę mezo i to jest ten obrazek po środku. Skala mezo, w której widzimy już strukturę tych beleczek. Widzimy te beleczki, widzimy przestrzenie między nimi. I wreszcie po prawej stronie mamy skalę makro, w której widzimy już pojedyncze beleczki, a w tych pojedynczych beleczkach widzimy też otworki. To są naturalne, anatomiczne kanały Haversa i kanały Volkmana, które znajdują się w kości i widzimy również tutaj już ślady szpiku. Po co te wszystkie badania? No zdarza się tak, że w kości trafiają się jakieś ubytki. Na przykład wskutek chorób mamy jakiś ubytek, jest wycięty jakiś fragment kości z uwagi na przykład na nowotwór, mamy również ubytek spowodowany na przykład wypadkiem komunikacyjnym. Jeżeli ten ubytek jest dostatecznie duży, to on się sam nie zrośnie. Trzeba tam coś włożyć, trzeba tam coś wsadzić. I na całym świecie różne grupy badawcze
pracują i opracowują różne materiały, które można właśnie w takie miejsce zaimplementować. My również badamy materiały, badamy kości głównie zwierzęce, chociaż ludzkie czasami również. Wycinamy takie kostki kostne z określonego miejsca w kości. Taką kość mierzymy w naszym tomografie, dostajemy bardzo dokładną strukturę tej kości, a następnie te kostki ściskamy również pod tomografem, obserwując, w jaki sposób taka kość się odkształca i ewentualnie gdzie się niszczy. W ten sposób dostajemy pełną informację na temat własności mechanicznych takiej kości, czyli mamy strukturę tej kości zmierzoną w tomografie i mamy jej własności mechaniczne właśnie z tych testów mechanicznych. Możemy staramy się wiązać tą strukturę z własnościami mechanicznymi. Ta struktura oprócz własności mechanicznych ma jeszcze jedno znaczenie, ponieważ ona jest ważna biologicznie. Te otwory muszą być odpowiednio duże lub małe po to, żeby tam migrowały odpowiednie komórki, naczynia krwionośne i inne tego typu rzeczy. I teraz jak my już wiemy, znamy, rozumiemy, jaki jest związek między tą strukturą a własnościami kości, to próbujemy projektować własne kości. Zaczynamy od takiego układu punktów, który nie jest do końca przypadkowy. I następnie stosując pewną metodologię, którą opracowaliśmy, dochodzimy do pewnych struktur, które właśnie są takimi strukturami kościopodobnymi. Możemy generować bardzo złożone struktury, takie jak na przykład tutaj, gdzie z jednej strony te beleczki są bardzo cienkie, z drugiej są bardzo grube, a później takie kości drukujemy. Drukujemy w materiałach polimerowych czy w metalu, ale głównie w materiałach polimerowych. No i mamy nadzieję, że kiedyś będzie można takie kości zastosować właśnie jako uzupełnienia takich miejsc ubytku w kości. Ale do tego droga jest jeszcze dość daleka. Dlatego teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o badaniach, które robimy wspólnie z innymi badaczami. I zaczniemy od naszej współpracy tutaj z zaprzyjaźnionym Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Tu po lewej stronie widzimy zdjęcie rentgenowskie nóżki królika, w której nawiercono dwa otwory, w które zostały włożone specjalne gąbki kościotwórcze, gąbki, które miały pobudzać kość do wzrostu. A później poniżej widzimy właśnie już nasz obraz tomograficzny, gdzie byliśmy w stanie przeanalizować każdy z tych otworów. Widać, że górny otwór już prawie zarasta, dolny natomiast jest ciągle jeszcze otwarty, widać w nim jeszcze szczątki tego materiału kościotwórczego, który tam został włożony, natomiast w górnym otworze widzimy, że tam już powstaje prawidłowa struktura kostna. Strukturę dość podobną do kości mają zęby. Jesteśmy w stanie obrazować zęby z bardzo dużą dokładnością, mikrometryczną wręcz, oczywiście już po ekstrakcji, widząc tam wszystkie struktury, które w nich występują. I wykonaliśmy takie badania we współpracy tutaj z Collegium Medicum. Kilkadziesiąt zębów przebadanych od wielu osób, ale także każdy ząb jak gdyby z naszej szczęki był przebadany przynajmniej 3 lub 4 razy, po to, żeby stworzyć takie coś w rodzaju atlasu anatomicznego różnorodności tych systemów korzeniowych w zębach, w poszczególnych zębach. Pozostając nadal w obszarze głowy, bardzo ciekawe badania, które prowadzimy wspólnie z tutaj Uniwersytetem Technologicznym na Litwie oraz Wyższą Szkołą Inżynierską w Metz we Francji, gdzie kosteczki słuchowe wycięte właśnie na Litwie osobom, które mają problemy ze słuchem i mają wszczepiane implanty słuchowe, trafiają do nas. My je tutaj mierzymy na tomografię. Tu właśnie się zatrzymała prezentacja, więc jeszcze raz postaram się to uruchomić. To, co Państwo widzicie, to jest jedna z kosteczek słuchowych i proszę zwrócić uwagę na jej niesamowicie skomplikowaną strukturę wewnętrzną. Żadna inna ludzka kość nie ma tak złożonej struktury wewnętrznej jak kosteczki słuchowe. My później przygotowujemy na podstawie naszej tomografii modele komputerowe tych kostek, które jadą do Francji i tam koledzy, stosując metodę elementów skończonych, symulują drgania tej kości i porównują z drganiami rzeczywistymi na takiej płytce właśnie drgającej, na jakiej tutaj te kostki są przyklejone. Wszystko po to, żeby zrozumieć, jak budowa tych kości wpływa na przenoszenie dźwięku w uchu. Bardzo ciekawe badania prowadzone przez nas z krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, zastawki serca. Otóż wszędzie tam, gdzie jest woda, dochodzi do odkładania się kamienia, tak jak w czajniku. No niestety we krwi mamy wodę, w naszym organizmie jest dużo wody i czasami niestety
dochodzi do tej kalcyfikacji, czyli odkładania się właśnie tego wapnia w zastawkach serca. Jeżeli odłoży się tego wapnia zbyt dużo, zastawki sztywnieją, przestają się domykać, trzeba taką zastawkę wyciąć, wymienić na sztuczną. No i te właśnie wycinane zastawki przyjeżdżały do nas, to kilkadziesiąt zastawek żeśmy przebadali. To jest taka zastawka przykładowa, a to są zwapnienia w niej. Proszę zwrócić uwagę, jak dużą objętość tej zastawki stanowią te zwapnienia. O tak to widać tutaj przestrzennie, a tutaj w przekroju widzimy, jaką strukturę mają te zwapnienia. I to były bardzo ciekawe badania, kilkadziesiąt zastawek, kilka lat pracy, ale udało się tutaj lekarzom, z którymi współpracujemy, nawet znaleźć pewne związki między ekspresją pewnych genów, a podatnością do tworzenia się właśnie takich złogów wapiennych. Pozostając dalej w obrębie serca, to badania, które aktualnie prowadzimy z tym samym szpitalem. Tutaj doktor habilitowany Mateusz Hołda prowadzi projekt, w którym właśnie uczestniczymy. Mierzymy serca ludzkie, to ponad 80 serc będziemy mierzyć. Chodzi o to, że anatomia serca ludzkiego jest dość dobrze poznana, ale nie na tym najdrobniejszym poziomie, właśnie w takim poziomie mikro. I po to właśnie robimy te badania. To są badania na sercach osób, które zmarły z innych powodów niż serce, więc to są zdrowe serca. I chcemy zbadać i dostrzec tam pewne struktury, które są ciągle jeszcze bardzo mało poznane, właśnie takie mikrostruktury. To jest w ogóle, tak patrząc tutaj na to serce na dłoni, to jest największy obiekt, jaki możemy włożyć do naszego tomografu. Tu już większe obiekty do naszego tomografu się nie zmieszczą. A to, co widzimy tutaj, to są wydruki z drukarki 3D. Z drukarki 3D, takiej, jaką prawdopodobnie wiele osób ma w domu, tyle tylko, że filament, który tutaj jest włożony, nie jest zwykłym filamentem. To jest współpraca znowu z Collegium Medicum oraz Uniwersytetem Śląskim. Ten filament to jest polimer, który się rozpuszcza się w wodzie, a sam w sobie zawiera środki farmaceutyczne, tutaj dokładnie przeciwbólowe. I to, co tutaj widzimy, to są wydrukowane tabletki tak naprawdę. To są wydrukowane tabletki na drukarce, którą wiele osób ma w domu. I teraz w zależności od tego, jak gęstą tą siatkę zrobimy, to taka tabletka się będzie szybciej lub wolniej rozpuszczać. W zależności od tego, ile tej substancji czynnej dodamy do tego filamentu, to dawka będzie większa lub mniejsza. W związku z tym widzimy, że jesteśmy tutaj u progu jakiejś technologii, która być może pozwoli w szpitalu drukować bezpośrednio tabletki dla konkretnego pacjenta pod konkretną terapię. To jest drewno. To jest drewno i jak wszyscy dobrze wiemy, drewno ma słoje zimowe i słoje letnie, które różnią się swoimi własnościami. Taka deska na przykład, kiedy przemarznie, przemoczy się albo wysuszy, potrafi się wyginać, jej powierzchnia potrafi się też tak wyginać. I to czasem ma znaczenie, bo jeżeli na tej desce jest namalowana ikona, czy jest tam jakaś polichromia, to może prowadzić do niszczenia takich dzieł sztuki. I prowadziliśmy właśnie tutaj badania wspólnie z Instytutem Katalizy i Fizjochemii Powierzchni właśnie nad drewnem i w kontrolowanych warunkach zmienialiśmy wilgotność i temperaturę i dzięki temu badaliśmy bardzo niewielkie zmiany położenia poszczególnych słojów względem siebie i na tej podstawie określaliśmy później właśnie, jakie zależności naprężeń powstających w drewnie powstają w związku ze zmianami temperatury i wilgotności. Pozostając nadal w obrębie sztuk pięknych, tu Akademia Sztuk Pięknych z kolei i też w zasadzie badania, których nie dałoby się wykonać inną techniką. Rzeźby XVI-wieczne, drewniane, zniszczone przez korniki czy ogólnie drewojady, gdzie mamy mnóstwo otworków i teraz chodziło o to, żeby określić, która technika konserwatorska będzie najlepsza pod kątem zabezpieczenia tych rzeźb. Więc w zasadzie nie ma innej techniki badawczej, która by dała to, co daje tomografia. Mogliśmy najpierw zmierzyć to drewno przed tą impregnacją, zobaczyć, jakie tam są otwory, gdzie, ile tego jest, a potem po impregnacji różnymi technikami mogliśmy zbadać, jak głęboko te impregnaty wniknęły, jak dobrze uszczelniły te kanały, więc bardzo, bardzo praktyczne zastosowanie. To niesłychanie ciekawe badanie. To u góry, co widzimy, to jest kość, żebro mamuta. Żebro mamuta znalezione zresztą niedaleko stąd, niedaleko Kopca Kościuszki. Tam jest ulica Spadzista i tam znajduje się stanowisko paleontologiczne od 1967 roku. Tam są prowadzone badania i tam odnaleziono już szczątki ponad 130 mamutów. I jeden z takich szczątków właśnie trafił do nas. Okazało się, że w tym żebrze jest fragment ostrza
jakiejś broni po prostu, jakiegoś oszczepu krzemiennego i to krzemienne ostrze utkwiło w tym żebrze. Oczywiście to nie jest tak, że taki mamut sam się nadział na jakiś kawałek skały, on po prostu musiał zostać trafiony oszczepem. No a to jest dowód na to, że ludzie polowali na mamuty. No ale oczywiście to jest nic nowego, bo wiemy, że ludzie polowali na mamuty. Tyle tylko, że do tej pory wiedzieliśmy, najstarsze dowody na to, że polowaliśmy na mamuty, pochodziły sprzed 24 000 lat. Po datowaniu tego obiektu okazało się, że ten obiekt jest 2000 lat starszy, a to oznacza, że dzięki tutaj kolegom z Instytutu Panowskiego, Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt, wspomaganych naszymi badaniami, dowiedzieliśmy się, że polowaliśmy w tych regionach na mamuty już 2000 lat wcześniej niż do tej pory myślano. Również pozostając w obrębie starych rzeczy, aczkolwiek już nie tak starych, to z Uniwersytetem Warszawskim współpraca, grzechotki z początków państwa polskiego. Oczywiście nikt wtedy nie używał grzechotek jako zabawek dla dzieci, one miały znaczenie kultowe, znaczenie religijne i były po prostu używane przy pewnych obrzędach. No i teraz nikt nie pozwoli rozbić takiej grzechotki sprzed 1000 lat, żeby dowiedzieć się, co miała w środku. A mogła mieć różne rzeczy, kamyki, wysuszone nasiona, tam mogły być różne rzeczy. No i tylko tomografia pozwoliła nam właśnie zajrzeć do środka i zobaczyć, co tam jest w tych poszczególnych grzechotkach. No i na koniec nieco bardziej sensacyjny akcent. To, co widzimy, to są 4 koszulki bawełniane, przestrzelone pociskiem z broni palnej z odległości 10 cm, 30 cm i 70 cm. To znowu w ramach współpracy z Instytutem Analiz Sądowych w Krakowie. I oczywiście już na pierwszy rzut oka widać, że te przestrzeliny się różnią między sobą, ale dopiero obraz tomograficzny pozwala zobaczyć prawdziwe, istotne różnice. Po pierwsze widzimy, w jaki sposób te włókna były rozrywane, w jaki sposób te włókna się odkształcały. Po drugie, jesteśmy w stanie w tomografie dostrzec drobiny prochu strzelniczego, ponieważ on ma wyraźnie inną gęstość niż bawełna, więc bardzo łatwo jesteśmy w stanie wyróżnić ten właśnie proch. I to, co jest tutaj widzimy na czerwono namalowane, to jest właśnie proch. To jest proch wokół tych przestrzelin. I my możemy zrobić taką analizę właśnie, i robiliśmy takie analizy, rozkładu tego prochu, rozkładu wielkości drobinek, bo też się okazuje, że w zależności od odległości strzału te drobinki są większe lub mniejsze, więc całą tego typu analizę kryminologiczną robiliśmy również w naszym laboratorium. Przechodząc do podsumowania, chciałem Państwu pokazać pewną niezwykłą technikę, która nie jest ograniczona do żadnej konkretnej dziedziny badań. To również z naszej perspektywy jest bardzo dobra cecha, dlatego że dzięki temu my spotykamy się z ludźmi z naprawdę bardzo wielu różnych dziedzin nauki. Ja tutaj większości nie wymieniłem w zasadzie, omówiłem tylko kilka przykładów naszych badań, natomiast trafiają do nas ludzie z bardzo różnych ciekawych dziedzin. I my się często też bardzo wiele uczymy przy tym. Czasami się uczymy z ciekawości, rozmawiając z tymi ludźmi, czasami się uczymy również po to, żeby móc rozwiązać jakiś problem, który się tutaj pojawia. Więc jest to niezwykle ciekawa, uniwersalna technika. W wielu przypadkach jest to jedyna możliwa technika, to znaczy pewnych badań nie jesteśmy w stanie zrobić inaczej, nie jesteśmy w stanie zastąpić tej techniki innymi badaniami, więc czasami jest to jedyna metoda na to, żeby zrobić jakieś badania. Technika mikrotomografii, tak jak napisałem mikro-CT, bo tak się czasami również nazywa, w połączeniu z tą zaawansowaną analizą statystyczną oraz topologiczną daje nam niezwykły wgląd w budowę mikrostruktur. I to jest to, co również robimy w naszym laboratorium. Nie tylko robimy pomiar, ale robimy szereg analiz. I teraz mając taką strukturę, my jesteśmy w stanie określić bardzo wiele cech czy zachowań takiej struktury, w jakim stopniu na przykład porowate filtry będą przepuszczały jakieś tam substancje, jaka będzie wytrzymałość różnych struktur, jak się będą zachowywały różne struktury w różnych warunkach, więc te analizy pozwalają nam rzeczywiście również na przewidywanie bardzo wielu różnych rzeczy.
No i cóż, mamy ponad 75 publikacji naukowych w dobrych naukowych czasopismach recenzowanych właśnie z tych badań tomograficznych. No i kilkadziesiąt umów z przemysłem, gdzie przemysł przychodzi do nas właśnie często z prośbą o pomoc w rozwiązaniu różnych ich problemów technologicznych czy materiałowych, jakie ich spotykają. I proszę Państwa, dla mnie to jest mnie to bardzo cieszy po prostu, bo według mnie to jest idea w ogóle działania naszej uczelni, dużej uczelni badawczej, ale jednocześnie uczelni technicznej, uczelni inżynierskiej. Z jednej strony robimy naprawdę poważne badania naukowe, które posuwają wiedzę ludzkości do przodu, a z drugiej strony jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem i robimy również badania dla przemysłu i pomagamy w tym rozwoju technologicznym z kolei naszego tutaj przemysłu. I to, wydaje mi się, jest w pracach naszego laboratorium najważniejsze. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.